zaraz po wylądowaniu w nowym kraju. Witam w Tajlandii. A single trip could make it all come down. Wylądowałem na lotnisku w Bangkoku i zaraz wita mnie taka mordka sprzątająca. Bardzo sprawnie temat z paszportem poszedł. Odciski palców oczywiście, prawa, lewa dłoń, zdjęcie okularów, czyli skan twarzy, stempel, nie trzeba wizy na 30 dni z tego turystycznej, z tego co doczytałem. No i to się potwierdziło. Witam w Tajlandii. No i co? Trzeba wyciągnąć jakiś hajs. Trzeba ogarnąć kartę SIM. No i później trzeba się udać na pociąg. No i dostać się do centrum Bangkoku. Dobra, będę wam to po kolei później relacjonował. No i taka pierwsza niespodzianka, niestety niemiła, w Bangkoku. Wybranie kasy z bankomatu. Wszystkie bankomaty biorą prowizję 220 batów, czyli około 25 zł za transakcję. Przeszedłem 4 bądź 5 bankomatów różnych banków, jak rozumiem. Wszystkie miały tak samo. Na lotnisku oczywiście, więc z karty Revoluta. Więc jeżeli macie jakiś patent, wiecie gdzie można bez prowizji, to bardzo was proszę, napiszcie. 25 zł? Dużo. Kolejna niespodzianka. Do Red Line doszedłem, no by dostać się gdzieś tam do centrum. No i sobie myślę, a no to wezmę sobie jakiś bilet całodniowy, nie? Pojeżdżę tym metrem, tu, tam, popatrzę, nie? Podchodzę do kasy, ja mówię, panie, taki całodniowy bilet. A on mówi, nie, nie, kolego, a gdzie chcesz jechać? A ja mówię, nie wiem. Tutaj nie mają całodniowych biletów. Na razie Bangkok. No, pierwsze zaskoczył mnie pozytywnie z tym sprzątającym ludzikiem, nie? Takie wow, nowoczesność. Natomiast no widzicie, wszystkie rzeczy po kolei no nie idą tak jak inaczej, po mojej myśli. Inne realia. Ale rozkręcajmy się. Dajmy szansę Bangkokowi i Tajlandii. Co wam więcej powiem? Tajlandia ogólnie, zaskoczę pewnie was, ale nie jest na mojej liście dosyć wysoko. Jestem tutaj, można powiedzieć inaczej, będę tutaj przez kilka dni. Stąd będę już wracał do Polski. Chcę zobaczyć Bangkok, taką przymiarkę może zrobić do Tajlandii. Czy warto, czy nie warto, czym mnie zaskoczy pozytywnie, ile będzie negatywów, czy to w ogóle, czy nie wyskoczy wyżej na mojej liście do odwiedzenia krajów na świecie.
no nie wiem, no takie pierwsze wrażenia są na razie zaskakujące, ale takie na minus. No ale wiecie, no to jest przygoda, więc ja się uśmiecham. Nie ma problemu. Działamy dalej. Coś takiego wjechało mi. Mam i chickena, i łososia. Ile za taką porcję zapłacę? Oczywiście ryż. Jak smakowało? Oczywiście Wam powiem. A głodny jestem, że nie wiem, czy ten talerz gorący im zostawię. Za jedzenie zapłaciłem 350 batów. Było dobre, smaczne. Zjadłem, od razu mi się wzrok wyostrzył, zmysły. Wiecie, jak to jest. Jak człowiek jest głodny, to później zaczyna być drażliwy. Fakt jest taki, że no jak się tak przejeżdża z jednego kraju do drugiego i jakby Tajlandia jest tak często odwiedzana i stawiana tutaj, przynajmniej ja to tak odbierałem, jako wzór w Azji Południowo-Wschodniej, że Tajlandia, no to Wam mówię, że to jakby ja zostałem tak lekko przytłoczony takimi sytuacjami, które miały miejsce, ale teraz już pozytywnie podchodzimy do tematu. Się rozkręcimy, się nie boimy. Będzie dobrze, panie Mietku. Ogarniamy teraz jakąś Green Line i będziemy zmierzać gdzieś w stronę hotelu. Brakło już hajsu. Chcę kupić bilet na ten Green Line. Ja mówię, panie, a mogę kartą? Nie, musisz cashem. No i znowu pójdę wypłacać cash i znowu mnie zciorają 25 zł za wypłatę. Welcome to Tajlandia. Słuchajcie, kolejny kwiatek. Chcę wymienić dolki. No bo no, pobierają prowizję i tak dalej, nie? Dostaję bilecik w banku, grzecznie czekam, wszystko ok. Pani chce paszport, pani chce pieniądze, ok. To teraz Wam pokażę, co się dzieje. Pani robi zdjęcie banknotu. Pani czeka na sprawdzenie. Siedzę tam 20 minut. Siedzę, stoję przy okienku jak ten ciul. Później pani mówi, jest ok, zapraszam cię do kolejnego okienka. Idę do kolejnego okienka. Pani wstukuje 50 razy mój paszport, bo nie potrafi sobie imienia i nazwiska przeklikać. Po czym pisze mi, jaka jest wymiana waluty. Uważajcie na bankowe klimaty. Jak coś znajdę lepszego, to Wam oczywiście powiem. Ale to jest kolejny dzisiaj kwiatek. Widzicie? Ciężko idzie pod górę, nie? Będąc już w galerii, coś Wam już jakiś cen pokażę, byście jakiś tam obraz sobie rysowali, jakie ceny w Tajlandii są. Tutaj jakieś lody, 129 batów, a wybór lodów taki. Metro ogarnięte, dojechane. Czas
ogarnąć hotel. No i takimi bocznymi uliczkami Bangkoku zmierzam do hotelu. Którego hotelu? Tego jeszcze nie wiem. Standard u pana Mietka. Pojechał na drugi koniec świata i też nie wie, do jakiego hotelu. O, ładne. Taksi w tle. Trochę inne. Te tuk-tuki niż w odcinkach z Indii. Niekończące się street foody. Przejdziecie z jednej ulicy na drugą i znowu street foody. Tu ktoś poszedł chyba na przerwę. Jakie ceny? No bardzo proszę. Jakiś sok ze świeżych owoców 55 batów. Tutaj jakiś seafood. Krewetki, nie krewetki, o tu jakąś parówę pani też ma. Tu jakieś makarony. A ceny 200 batów. Wszystko wam tam na tej patelni pan będzie robił. Przeróżne cudactwa. A tu sok z granata. Tutaj z takiego. A tu wam mogą ugrylować i kraba, i nie kraba. I takiego szaszłyka, i innego. I nawet wege. Zobaczcie, jak pięknie kolorowo jest. Nie wiem, co to jest. Jak kosztowaliście, to mi dajcie znać. A może zapytam? No nie dopytałem się, bo pani tylko mówiła, że tak. Także nie rozumiała mnie po angielsku. Ale wiecie, ja angielskiego nie umiem, więc może ja się źle wysłowiłem. Kokos za 80 batów. Hello! A tu mamy dried fruit. Suszone. Ho, ho, ho. I nawet mamy jakieś żelunie, żelulesie, żelulunie. A tu zaciągło durianem. Durianek. Pozwólcie, że zakończę ten odcinek dość trudny. Myślałem, że się lepiej zacznie Tajlandia, że będzie na start łatwiejsza. No a była taka, jaka była. Nie zawsze musi być ten początek kolorowy. Tym razem był trudny. Bardzo wam dziękuję, że byliście w pierwszym odcinku ze mną, że dotrwaliście te wszystkie marudzenia moje, pokazywanie tych trudnych tematów, ale jeżeli będziecie się wybierać, zwróćcie na to uwagę, może przygotujecie się lepiej, może poszukacie innych rozwiązań. Ja takie rzeczy doświadczyłem, więc też wam chcę to przekazać. Do miłego zobaczenia w kolejnym odcinku z Tajlandii. Trzymajcie się. Cześć.